W ogóle tu jest taki ciężki klimat. Taki ciężki klimat, Ale że masakra, specyficzne nie? doświadczenie. Z punktu No. widzenia osoby oglądającej ten film, to jest tylko przejście przez mauzoleum, ale jak się to tego jest... doświadcza, to jest zupełnie inny pogląd na to warto, miejsce, nie? Czy warto? Myślę, że warto doświadczyć tego, żeby wiedzieć, że nie chcesz żyć w takim państwie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie ma żadnej uroczystości ani niczego, chociaż widzę, że jakieś tam więcej mają, jakieś więcej niosą. Bardzo dużo ludzi wchodzi. Generalnie tutaj jest bardzo dużo ludzi zawsze w tym Ho Chi Minie, mauzoleum. No i nas nie wpuścili z tamtej strony, jesteśmy tak blisko, ale jednak tak daleko, bo trzeba wejść tam tym głównym wejściem, bo pewnie kontrolę bezpieczeństwa trzeba przejść, bo tak czytałam. No i zobaczymy, czy nam się uda. No na pewno nie wniesiemy kamery, ale jest to odcinek o tym, jak idziemy do mauzoleum Ho Chi Mina. Taka kolejka jest do wejścia do muzeum i ona się ciągnie naprawdę daleko. Ale szybko chyba idzie. Jest kontrola bezpieczeństwa i musimy wszystko wyciągnąć. Ostatecznie kontrola przebiegła sprawnie. Pan był zafascynowany tym, że Zuza nosi za dnia latarkę w kieszeni. A tutaj można zostawić bagaż w razie czego w okienku. No, ja nie muszę, bo tam pani... I tak wszyscy idziemy, tak jak nam każą tutaj. Jest Generalnie ścieżka. bardzo sformalizowana była ta kontrola i wyglądała na bardziej zorganizowaną niż na lotniskach. I to czuć, że to taki komunistyczny kraj, nie? Wszystko jest takie, że ale- aż strach w ogóle przechodzić, bo nie wiadomo, czy od razu cię nie zamkną, nie? No, gwizdają, pilnują, musieliśmy gęsiego stać, ale tak dosłownie prawie od linijki. Oni nas ustawili, jak są są płytki, to oni nas w jednej płytce ustawili i masz stać w tej płytce. No, w szeregu. A jak nie, to będą baty. A Bartek na kontroli, ja wyciągnęłam latarkę, a Bartek na kontroli powiedział, że to jest lighter. No. I koleś, co? Tryb, I zaczął sprawdzać, co to jest. tryb ameba klasycznie odpalony. No, ale jest toaleta, dużo jest toalet i jest... można się napić, jak jest gorąco, to można się napić, bo są darmowe wody. Tylko, W sensie- że były 4 kubki Tylko na tych były wszystkich gości, którzy tutaj przechodzą, więc No, ale możesz sobie... nie wiem, czy bym ryzykował, żeby tam sobie pić. Więc zabierzcie swoje kubki. Zabierzcie swoje kubki. Kurde, ale to było dziwne uczucie już, jak były znaki, że nie można używać telefonu, więc już nie wyciągaliśmy telefonu, ale Bartek odszedł, no nie wiem ile odszedł ode mnie, może z 2 metry i pan już gwizdał, że ma wrócić do linii. Wszyscy musieliśmy iść tak równo w rządku. Jak gęsi. Jak gęsi, tak, ale no nie, jak parami w przedszkolu. Ale tak nas pilnowali, że nie możemy po prostu wyjść spoza linii. Jak tylko ktoś się odszedł, nie wiem, z pół metra, to już nawet wołali i już tam nas do porządku przywoływali. Dziwne na maksa to uczucie. I Zobacz, ma takie... Zaczęły się niezręcznie, bo tak łapkami robi. no ale bo to było dla mnie takie, że kurde, no niby jest tu wszystko tak dobrze zorganizowane, że bardzo dużo ludzi, to jest za darmo w ogóle można wejść, bardzo dużo ludzi jest, bardzo szybko to idzie. No ile to trwało, jak my stanęliśmy w kolejce, to była 9:45, Chwila, 10:10, dosłownie chwila, to jest chwila. Przemarsz przez mauzoleum, to Przez jest? mauzoleum, tak. I bardzo dziwne uczucie zobaczenia tego człowieka. No, Byli ale- ludzie, którzy normalnie... Wokół Ho Chi Mina stało 4 strażników Tak. i pilnowali, żeby... A w linii stało 6. No, Na każdej I ścianie sama ta 3 krypta, praktycznie. jakbyśmy No. to tak nazwali roboczo, była mocno obstawiana mundurowymi, nie? Tak. W ogóle tu jest taki ciężki klimat, Taki ciężki klimat, ale że masakra, specyficzne nie? doświadczenie. Z punktu No. widzenia osoby oglądającej ten film, to jest tylko przejście przez mauzoleum, ale Ale jak się to tego jest- doświadcza, to jest zupełnie inny pogląd na to warto, miejsce, nie? Czy warto? Myślę, że warto doświadczyć tego, żeby wiedzieć, że nie chcesz żyć w takim państwie. Tak mi się wydaje. Tu jest tak ciężki klimat. Ja w ogóle czytałam opinie Google. To opinie Google to są same takie, jakby to był jakiś Bóg. W ogóle byli ludzie, którzy normalnie mu się kłaniali. Jakby było miejsce, to oni by tam klękali i całowali ziemię w tym miejscu. No. Masakra po prostu. Ja się zaczęłam zastanawiać, czy oni mają tak wyprany mózg, bo jak się przeczyta te niektóre opinie o tym mauzoleum, tak go wychwalają, tak normalnie, że jest Bóg, Stwórca, nie wiadomo kto.
A on im założył państwo komunistyczne, nie? Nie, On- to było demokratyczna. Na Wikipedii jest napisane, że to jest Demokratyczna Republika Wietnamu. A tutaj na flagach O, jest tacy mundurowi, napisane... to tam widać, poczekaj, tylko przybliżę. To oni stoją tutaj wszędzie. Niektórzy mają broń, bagnety. Wracamy. No a na fladze generalnie tutaj jest napisane, że Socjalistyczna Republika Wietnamu na zawsze, albo po angielsku to jest jakoś inaczej. Ciężki klimat, Silnie. masakra, nie? Zuza cały czas się czuje niezręcznie, cały czas tymi łapkami tam gmera. No Jezu, ale jest to jest specyficznie. Dziwnie. Jest ciężko. Idziemy jeszcze od przodu zobaczyć. Idziemy zobaczyć, co tutaj się jeszcze dzieje i czy można coś więcej zobaczyć. No można, muzeum, Ale już my nie mamy takiej- pieniędzy. Zapomnieliśmy wybrać z bankomatu. Ale już tutaj nie jest tak formalnie, już można normalnie się poruszać, ale samo wejście, przejście do mauzoleum i w ogóle to jest taka musztra. Dziwne uczucie. Bardzo. No. I cały czas mamy z tyłu głowy, że może to jest... No i wszędzie jest not this way, na przykład no entrance, restricted area. Wszędzie są obostrzenia, wszędzie stoją ludzie, my musimy tamtędy przejść, zobacz, tu nie możesz przejść. My przeszliśmy w ogóle od tamtej strony, a wejście jest z tamtej strony i musieliśmy całe dookoła drałować, bo nie można było przejść, nie? I wszędzie tutaj są pałaże, w sensie pałaże, wszędzie tutaj jest mundurowi, nie? Ale nadal z tyłu głowy mamy, że może to jest jednak odlew woskowy i żaden się nie dowie, czy to trochę. prawdziwe, No, czy nie. Nikt się nie dowie, nigdy. No, To jest już tajemnica zabrana do nie wiem gdzie. ale bardzo dobrze jest zachowany. Bardzo dobrze, no. Aż zbyt dobrze. On jest gładki prawie. No, Ja myślałam, Dlatego że sobie będzie bardziej taki pomyślałem, że- wysuszony. dlatego sobie pomyślałem, że to jest odlew woskowy już potem. No, ale no, niewątpliwie jest to takie przeżycie, które warto sobie zafundować w Wietnamie, w Hanoi. Na pewno. A teraz czas na dawkę informacji historycznych. Rzucamy to na sam koniec, żeby nie było nudne. Więc jak dotarłeś do tego momentu, to się dowiesz, kiedy to powstało. A powstało w 1900, znaczy zostało oddane do użytku w 1975 roku. Pan Ho Chi Minh umarł w 1969 roku. No i postanowili zabalsamować to ciało i postawić takie mauzoleum. Znajdujemy się teraz na placu Bai Dinh i to jest taki plac, w którym w 1945 roku, 2 września, Ho Chi Minh właśnie, sam w swojej osobie, ogłosił, że Wietnam jest niepodległym państwem. Ogłosił Demokratyczną Republikę Wietnamską. Oczywiście wszyscy wiemy, że jest to komunistyczny kraj. Ze względu na to, że był to taki historyczny moment w dziejach Wietnamu, to postanowili właśnie uczcić pamięć Ho Chi Minha i złożyć jego ciało w tymże właśnie miejscu, w którym ogłosił niepodległość Wietnamu. Mauzoleum jest stylizowane na bazie mauzoleum Lenina, które znajduje się w Moskwie. Tam w tym mauzoleum Lenina też są mumifikowane zwłoki Lenina i też były przechowywane przez jakiś okres czasu do 1961 roku mumifikowane zwłoki Stalina. Sam ten fakt jest już jakiś taki dziwnie creepy dla mnie. Tak naprawdę jest to jedno z ważniejszych miejsc tutaj w Wietnamie i ludzie przyjeżdżają z całego kraju, żeby oddać cześć Ho Chi Minhowi. Jest mnóstwo ludzi. Otwarte jest tylko rano, ale do końca też nie ma żadnych informacji. Nie wiadomo tak Nie do wiadomo, której do- ostatecznie. Ostatecznie nie wiadomo, do której jest to otwarte. I często jest tak, że na przykład w internecie jest, że do 10:30 na przykład tylko wpuszczają. No zobaczymy, będziemy tutaj na pewno do tej 10:30, to zobaczymy. Obok jest muzeum oczywiście Wietnamu i też obok jest świątynia charakterystyczna na jednej kolumnie. To też sobie pójdziemy za chwilę zobaczyć. Mam nadzieję, że tam też wejście jest darmowe. No i co, no ciężki klimat, już to chyba powtarzałam, no ciężko się coś takiego... Jeszcze mamy taką aurę, bo Taka tutaj jest aura taki jest. smog, jest bardzo szaro i ponuro, jest w ogóle tak chłodno, jest taki... Sceneria jest idealna do tematu, który dzisiaj mamy w filmie, nie? W filmie.
No a na szczycie mauzoleum jest napisane prezydent Ho Chi Minh i ten napis jest wykonany z czerwono-ciemnego jadeitowego kamienia, który pochodzi z prowincji Kaobang. I być może to nie jest zupełnie przypadek, bo pan Ho Chi Minh się tam skrywał przez jakiś czas w tamtejszych jaskiniach. Tak. W okresie mniej więcej odzyskiwania tej niepodległości państwa, nie? To tamte tereny zwiedzaliśmy. Jest 10:32 i ludzie dalej wchodzą do muzeum. Więc może to zależy od tego, ile jest osób. Dziesiąta 38 i nadal wchodzą. Także nie wiemy, jak długo to jest otwarte. W sieci jest napisane, że w godzinach porannych jest otwarte, nie? Ale nie ma konkretów żadnych. Do 10:38 na pewno jeszcze możecie wejść. Ostatni ludzie wbiegali właśnie do muzeum. 10:44. No jest 10:44 i wołają ostatnich ludzików, ludzie biegną. Ale jest visiting time jest napisane od 5 do 22. Może mają jakąś przerwę, bo coś się wydarzy potem. Po drodze jeszcze do hotelu przechodzimy przez Train Street. Akurat nie jedzie żaden pociąg. Ale to tutaj właśnie są te najbardziej instagramowe kafejki. Jaki ptaszek! Ej, on mówi! I jeszcze spotkaliśmy gadającego ptaka. Dziwnego. Powiedz coś jeszcze. Halo? Ale on ma dziwne dźwięki, wydaje. Przyszliśmy na Train Street, ale ten Train Street to nas nie za bardzo interesuje, tylko jakiś gadający ptak. To wszystko na dzisiaj. To tyle emocji. Czekamy do naszego hotelu, idziemy do fryzjera, idziemy wysłać kartki pocztowe, idziemy się spakować i ruszamy do Chin. Dokładnie. I pozdrawiamy wszystkich wygrywających nasz konkurs, czyli Gianta, KTC i Martę. Elo, pozdrawiamy. mordeczki.